Przyjrzyjmy się temu zadaniu. Mamy tutaj do czynienia z dwoma ułamkami dodanymi do siebie i zauważyć należy, że mamy zmienną x zarówno w liczniku jednego z tych ułamków, jak i w mianowniku drugiego z tych ułamków. To nam troszkę komplikuje sprawę, bo aby to prawidłowo rozwiązać, należałoby jakoś uprościć to wyrażenie. Na ten moment oczywiście moglibyśmy wstawić w miejsce x jakieś liczby i tak długo je wstawiać, aż wyjdzie nam prawidłowy wynik. Moglibyśmy na przykład teraz wstawić tutaj dziesiątkę. 10 przez 2 wyszłoby 5, 8 przez 10 to jest 80, no i 5 plus 80 to nie jest 5, więc nie trafiliśmy, więc tak byśmy mogli wymyślać kolejne liczby, aż byśmy trafili naszą. Natomiast, aby to prawidłowo rozwiązać, należy zastosować troszkę inny sposób. Ja proponuję zapisać tą piątkę jako kolejny ułamek, tak? Mamy tutaj x podzielone na 2 plus 8 podzielone na x równa się 5 podzielone na 1. W ten sposób zapisane równanie będziemy mogli przemnożyć przez tak jakby wspólny mianownik. Wspólny mianownik wszystkich tych wyrażeń to jest 2 razy x razy 1. I jeżeli to wykonamy teraz, czyli pomnożymy przez 2 razy x razy 1, czyli 2x, to równanie będzie wyglądało w ten sposób. Zrobię to dla Was. 2x razy x przez 2 plus 2x razy 8 przez x równa się 2x razy 5 przez 1. Popatrzcie, że w każdym wyrażeniu, w każdym z tych ułamków pokazało się 2x. Możemy teraz sobie poskracać te ułamki i wyjdą nam liczby jakieś. 2 przez 2 to 1, czyli tu mamy x do kwadratu, do drugiej potęgi. Tutaj nam się skracają xy i wychodzi 2 razy 8, czyli plus 16 równa się. Po tej stronie mamy 2 razy x razy 5, czyli 10x. To jest podzielone na 1, ale cokolwiek podzielone na 1 to jest to cokolwiek, czyli 10x podzielone na 1 to 10x. Przekształćmy sobie teraz to równanie i niektórzy z Was zapewne już widzą, że wyjdzie nam tutaj równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe charakteryzuje się tym, że może mieć dwa rozwiązania. Jeżeli do tej pory, może podstawiając, trafiliście na jakąś liczbę i cieszycie się z wyniku, to jest to zwycięstwo połowiczne, bo najprawdopodobniej to równanie ma dwa rozwiązania. Skąd to wiemy? Jeżeli mamy wielomian i przy najwyższej potędze x jest dwójeczka, oznacza to, że może mieć dwa miejsca zerowe, dwa rozwiązania. Jeżeli byłby to wielomian na przykład czwartego stopnia, to ta czwórka oznaczałaby, że ten wielomian może mieć aż 4 rozwiązania. Oczywiście, jeżeli Was to interesuje, kiedyś możemy sobie takie równania policzyć, ile mają rozwiązań, jakie to rozwiązania, lecz tymczasem rozwiążmy sobie to równanie kwadratowe. Ja proponuję tutaj zrobić tak zwaną faktoryzację, czyli poszukać, jakie dwie liczby pomnożone i sumowane dadzą te dwie liczby. Na przykład, co by było, gdybyśmy pomnożyli 2 razy 8? Wyszłoby nam 16 i to jest w porządku. A co by było, gdybyśmy dodali tę liczbę? Wyszłoby nam 10 i to już niestety nie pasuje nam do równania, gdyż tu mamy iloczyn, a tu mamy sumę.
Więc aby to zrobić prawidłowo, należy odwrócić znaki tutaj. Widać to w tym momencie, bo dwa czynniki mnożenia z znakiem minus dadzą plus i dwa te same czynniki sumowane dadzą minus, czyli minus 2 razy minus 8 to również 16 i to jest OK, a minus 2 plus minus 8 to minus 10 i to też jest OK. Tu mamy minus 10, tu mamy 16, więc możemy zapisać to równanie kwadratowe jako iloczyn dwóch czynników x minus 2 razy x minus 8 i równa się 0. Nie zapominajmy o tym zerze. Teraz, jeżeli mamy taki zapis iloczynowy funkcji kwadratowej, to musimy pamiętać, że miejsca zerowe, czyli rozwiązania tego równania, są zapisane w pewien szczególny sposób. Mianowicie przy każdym czynniku, przy każdym rozwiązaniu jest minus, czyli na przykład tutaj, jak to widzimy, to x1 to 2, a x2 to 8. Natomiast oczywiście nie musicie tego pamiętać. Możecie natomiast się zastanowić nad tą częścią, bo mamy tutaj pewne działanie matematyczne. Gdy pomnożymy dwa czynniki, wyjdzie nam 0. Oznacza to, że prawdopodobnie któryś z nich jest zerem, czyli na przykład ten jest zerem, razy cokolwiek tutaj wychodzi 0. Lub ten jest zerem, razy cokolwiek tutaj wychodzi nam 0. Więc możemy wyliczyć to po prostu, przyrównując każdy z tych czynników do 0. I tu mamy sprawdzenie, że x to 2, a tu mamy sprawdzenie, że x to 8. Jeżeli tak Wam wyszło, to gratulacje, to są dwa prawidłowe wyniki. Jeżeli wyszedł Wam tylko jeden z tych wyników, to też fajnie, bardzo fajnie, że udało Wam się dojść chociaż do takiego wyniku. Chociaż pamiętajcie, że prawidłową odpowiedzią są te dwa wyniki. I dzięki, że oglądałeś do końca. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy i choć trochę ułatwił Ci zrozumienie tematu. Jeśli masz pytania, wątpliwości albo propozycje, o czym mogę nagrać kolejny film, koniecznie daj znać w komentarzu. Zawsze chętnie czytam Wasze wiadomości. I przypominam, pod filmem czeka ikonka wsparcia oraz opcja subskrypcji. Każde kliknięcie to dla mnie sygnał, że warto działać dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Powodzenia w nauce, trzymajcie się ciepło.